Revit Architecture, kurs podstawowy, lekcja 21. Modelowanie terenu. Istnieją dwie podstawowe możliwości wymodelowania terenu po to, żeby posadowić później na nim budynek. Możemy to robić ręcznie, wskazując konkretne punkty i przypisując im określone rzędne, jak również mamy opcję modelowania terenu na podstawie jakiegoś podkładu geodezyjnego, na przykład na podstawie trójwymiarowego pliku DWG bądź DGN pochodzącego od geodety. Pokażę zarówno jedną, jak i drugą opcję. Zaczniemy od tej pierwszej, czyli ręcznej. Upewnij się, że znajdujesz się na widoku rzut teren, ponieważ tutaj mamy narysowany taki bardzo schematyczny fragmencik mapy po to, żeby wiedzieć, gdzie wymodelować, gdzie znajduje się nasza działka i gdzie powinniśmy utworzyć model terenu. Przejdźmy na zakładkę modelowanie bryłowe i teren, ponieważ tam znajdują się narzędzia, których będziemy za chwileczkę potrzebować. Natomiast zanim zaczniemy modelować, musimy sprawdzić, czy w ogóle model terenu będzie widoczny w naszym widoku, ponieważ za to odpowiadają konkretne ustawienia. Przejdź w okienku właściwości do parametru nadpisania widoczności i grafiki i kliknij przycisk edytuj w kolumnie wartości. Za model terenu odpowiadają dwie kategorie. Kategoria model terenu, upewnij się, że jest ona zaznaczona i jak zjedziemy sobie niżej, to jest tutaj druga kategoria, która jest równie ważna, to jest teren. Zarówno w jednej, jak i drugiej znajdują się różne elementy i wszystkie te obiekty muszą być widoczne, żeby mieć możliwość modelowania i edycji modelu terenu. Jeżeli te dwie kategorie są zaznaczone, no to możemy przejść do modelowania. Zatwierdzam przyciskiem OK po to, żeby zamknąć okno. No i na zakładce modelowanie bryłowe i teren wybieram narzędzie model terenu i przechodzę do okienka edycyjnego. Zwróć uwagę, że pojawił się czerwony krzyżyk i zielony ptaszek, czyli tylko poprzez naciśnięcie jednego z nich jestem w stanie zatwierdzić bądź też zrezygnować z definicji modelu terenu. W żaden inny sposób nie jestem w stanie zakończyć działania tego narzędzia. Pierwsza opcja, opcja ręczna, to jest ikonka umieść punkt. Czyli na ekranie muszę wskazać konkretne punkty, którym przypiszę określone rzędne. Pole rzędna znajduje się na pasku opcji tuż nad oknem pracy. Obecnie mamy ustawioną rzędną 0 i takie też punkty będziemy wstawiać w pierwszej kolejności na ekranie. Najpierw wstawimy sobie 4 punkty w narożnikach tego kwadratu, który narysowałem. Żeby łatwiej było nam definiować punkty o określonych rzędnych, naszkicowałem zwykłą linią szkicową kwadrat, ponieważ program pozwala nam na przyciąganie kursora do linii szkicowych i punktów przecięcia tych linii. Dlatego naszkicowałem ten kwadrat, który będzie nam pomagał w definicji poszczególnych punktów. Klikam 4 narożniki po to, żeby wskazać 4 punkty o rzędnej 0. No i zwróć uwagę, że jak mamy 3 punkty, to już program utworzył nam fragment terenu. Dodam 4. punkt i w tym momencie będziemy mieli płaski element, płaski model terenu o rzędnej 0, takiej wielkości, jak tutaj widać na ekranie. Zatwierdzając zielonym ptaszkiem, tworzę model terenu. I teraz przejdźmy sobie do domyślnego widoku trójwymiarowego. Przypominam, że każdy zdefiniował sobie skrót klawiaturowy, więc ja wykorzystam skrót klawiaturowy, który mam przypisany na moim komputerze i przełączę się do widoku 3D. No i zwróć uwagę, że mamy tutaj nasz model terenu o rzędnej 0, absolutnie płaski plasterek zdefiniowany w przestrzeni. Wróćmy z powrotem na widok teren. I teraz uwaga, zaczniemy definiować punkty o innych rzędnych niż 0, po to, żeby wyprofilować odpowiednio nasz teren, no i przede wszystkim, żeby on był też trochę ciekawszy i bardziej skomplikowany. Na samym końcu wytniemy sobie fragment, który nas interesuje, czyli fragment ograniczony granicami działki, którą tutaj wcześniej naszkicowałem. Zaznaczamy model terenu, który chcemy edytować, ponieważ my już utworzyliśmy pierwszy fragment, a teraz chcemy do niego dodać nowe punkty o innych rzędnych. Najeżdżam kursorem na krawędź modelu terenu i sprawdzam w lewym dolnym rogu ekranu, co obecnie zaznaczyłem. Widzę, że wyświetlił się napis linie szczegółu, więc klikam tabulator po to, żeby przeskoczyć na inny obiekt, łańcuch ścian lub linii. Jeszcze raz klikam tabulator. Dopiero jak wyświetli się model terenu powierzchnia, to klikam lewym przyciskiem myszy, mając pewność, że zaznaczam teren. No i od razu widać, że przy kursorze pojawiła się etykietka informująca, że rzeczywiście teren udało nam się w tym momencie zaznaczyć. Klikam
edytuj powierzchnię po to, żeby wyedytować ten kształt terenu, który wcześniej zdefiniowałem. No i wracam do tego samego środowiska edycyjnego, gdzie mogę dodawać kolejne punkty. Wybieram ikonkę umieść punkt, następnie wpisuję rzędną, no może jeszcze zostawmy 0 i dodajmy tutaj poziomicę 0 wzdłuż istniejącej zabudowy, czyli wzdłuż tych budynków, które tutaj zaznaczam kursorem na ekranie. Więc klikam kolejne punkty z rzędną 0, pomiędzy którymi program utworzy mi odpowiednią poziomicę. No i teraz uwaga, do końca ostatni punkt klikam sobie gdzieś na krawędzi tego naszego modelu, czyli tego kwadratu. Następnie zmieniam rzędną na pasku opcji, wpisuję 50 cm, czyli pół metra i dodaję poziomicę równoległą do tamtej istniejącej poprzez wskazanie odpowiednich punktów. Klikam lewym przyciskiem myszy w miejscach, gdzie kolejne punkty na rzędnej pół metra mają być dodane i zwróć uwagę, że od razu program automatycznie tworzy poziomicę. Wpisuję 1 metr w polu rzędna, 1M, zatwierdzam przyciskiem Enter i dodaję poziomicę o rzędnej 1 metra. Za każdym razem w taki sposób, żeby nowa poziomica przecinała moją działkę. Następnie zmieniam rzędną na 2 metry, zatwierdzam przyciskiem Enter, no i troszeczkę dalej, ale również wchodząc na działkę i wreszcie 5 metrów, to już będzie ostatnia rzędna, którą sobie zdefiniujemy, zatwierdzam przyciskiem Enter. Tak ją zdefiniujemy, żeby odcięła narożnik tej naszej działki. W ten sposób program sobie aproksymuje, łącząc punkty o tych samych rzędnych i dzięki temu tworzy poziomicę. 2 razy Escape, żeby zakończyć działanie narzędzia do wstawiania punktów. I teraz zwróć uwagę, że narożnik, lewy górny narożnik cały czas ma rzędną 0, dlatego od niego odchodzą poziomice, które zejdą się dokładnie na tym grzbiecie o rzędnej 5 metrów. Jeżeli zaznaczę sobie ten punkt w lewym górnym rogu i zmienię rzędną na pasku opcji, wpisując 5 metrów i zatwierdzając przyciskiem Enter, no to od razu widać, że model terenu został wygładzony, ponieważ od poziomicy 5 metrów do narożnika jest dokładnie ten sam poziom. Zatwierdzam zielonym ptaszkiem po to, żeby zatwierdzić ten mój model terenu i zobaczmy od razu w widoku 3D, co się wydarzyło, jak ten model obecnie wygląda. Już widzimy, że nie jest to płaska tafla, nie jest to lodowisko, tylko mamy fragment rzeczywistego terenu, który jest odpowiednio sprofilowany. Przejdźmy ponownie na widok teren. Muszę zaznaczyć lewym przyciskiem myszy teren, wybrać edytuj powierzchnię nad oknem pracy po to, żeby wejść w edycję tego terenu. Jeżeli chcę zwiększyć dokładność generowania poziomic, troszeczkę je wygładzić, no to mogę dodać punkty pośrednie. Widzę, że tutaj te punkty o rzędnej 2000 są w dość dużej odległości, dlatego mogę spokojnie je zagęścić. Zaznaczam jeden punkt, klikam prawym przyciskiem myszy, wybieram opcję utwórz podobny. Na pasku opcji wpisuję rzędną 2 metry i wstawiam pomiędzy istniejącymi punktami punkty z rzędną 2 i od razu widać, jak poziomice są wygładzane. Program w tym momencie troszeczkę lepiej będzie sobie radził z tym modelem terenu, więc czasami istnieje taka konieczność, żeby troszeczkę pomóc programowi i te punkty odpowiednio zagęścić, zwłaszcza przy takim ręcznym definiowaniu modelu terenu. Mogę zatwierdzić zielonym ptaszkiem i teraz wytniemy tylko ten fragment, który nas interesuje, czyli ze wstążki narzędziowej na zakładce modelowanie bryłowe i teren wybieram podziel powierzchnię. Wytnę z tego całego terenu tylko ten fragment, który mnie interesuje. Po kliknięciu na przycisk program w lewym dolnym rogu ekranu mówi wybierz powierzchnię do podzielenia, więc klikam na istniejący teren i on w tym momencie wie, że ten model terenu będę dzielił. Spośród metod szkicowych wybierz ostatnią opcję, czyli wskaż linię, a następnie kliknij na poszczególne granice nieruchomości, czyli tej naszej działki. Pojawiają się linie szkicu w kolorze różowym, purpurowym. Tutaj myślę, że panie lepiej mogłyby to określić. Załóżmy, że jest to kolor różowy, więc mamy wydzielony fragmencik, który chcemy wyciąć. Jeżeli dokładnie jest to kształt zamknięty, to zatwierdzam zielonym ptaszkiem i w tym momencie program podzielił nam teren na 2 fragmenty. Ta działka, która znajduje się w środku i cała zewnętrzna część dookoła. Zaznaczam ten zewnętrzny obwarzanek lewym przyciskiem myszy i klikam delete po to, żeby go usunąć.
W moim projekcie pozostał tylko ten fragment, który przed chwilą wyciąłem.